Dzień dobry, witam serdecznie. Mam na imię Krzysztof. No i startujemy. Czego chcą najbogatsi ludzie na świecie? Ci, którzy mają już wszystko, co można kupić? W wielu przypadkach odpowiedź jest prosta. Chcą zdobywać kosmos. Człowiek to jest gatunek mający w genach podbijanie nowych terytoriów, a takie możliwości na Ziemi już się praktycznie skończyły. Więc jest z tym podbojem mały problem. Ten kosmos, do którego możemy dolecieć, jest mało atrakcyjny. Praktycznie są to same skały. Dużo cennych zasobów, z których można finansować dalsze loty, ale nie możemy polecieć nigdzie dalej. Tam, gdzie mogło być jakieś życie, jakieś inne cywilizacje. Na razie musimy zadowolić się Układem Słonecznym. W perspektywie kolejnych dziesięcioleci oznacza to jedynie stałe bazy na Księżycu albo najwyżej na Marsie. I tu właśnie skryte są dwa największe problemy elity Ziemi. Problemy, które domagają się rozwiązania. Osiągnięcie nieśmiertelności i znaczne przekroczenie szybkości światła podczas podróży międzygwiezdnych czy może międzygalaktycznych. Bo nawet jeżeli nauczymy się latać z prędkością światła, to do najbliższej naszemu Słońcu gwiazdy będziemy mieli ponad 4 lata podróży. Nawet jeśli wrócimy do zmienionego już świata, a nasi bliscy i znajomi też zmienią się przez ten czas. Więc dlatego, jeśli chcemy myśleć poważnie o podróżach w kosmos, potrzebujemy i nieśmiertelności, i szybkości o rzędy większych od prędkości światła. To oczywiście teraz niemożliwe, ale pracujemy nad tym. Jak ten proces przyspieszyć? Nauka oparta na ludziach nie przynosi nam zbyt często przełomów. Choć w nauce pracuje już około 10 milionów osób na świecie. Obecna sztuczna inteligencja pomoże nam pracować szybciej, ale jak widać po modelach wytrenowanych na całej praktycznie wiedzy ludzkości, nie rozwiąże za nas kreatywnych problemów. Musimy szukać lepszych narzędzi, które będą potrafiły zrozumieć i zaproponować zmiany np. w kodzie w DNA, które zatrzymają umieranie. W naszym kodzie jest tyle zależności, że całości nie ogarnie już żaden ludzki mózg, ani nawet cały duży zespół, choć oczywiście mamy coraz więcej informacji cząstkowych. Możemy produkować coraz lepsze terapie czy produkty, ale ludzki mózg ma swoje ograniczenia. Aby je przemóc, możemy wyhodować sztuczną inteligencję biologiczną w inny sposób niż trenuje się modele w komputerze. Dlatego od kilku lat proponuję do tego na przykład bunkry na Marsie, czyli przestrzeń, którą możemy zabezpieczyć i kontrolować. Mogę o tym swobodnie mówić, bo tacy zwykli ludzie jak ja nie mają na to żadnego wpływu. Przypuszczam, że elity już się do tego przymierzają, bo to jest najbardziej oczywiste rozwiązanie, a ta sztuczna inteligencja rozwiąże im problem śmiertelności i szybkości podróży. Oczywiście mamy tu pytanie etyczne, czy w nagrodę wypuścimy ją na wolność, tą sztuczną inteligencję. A może to my, nasza Ziemia, jesteśmy takim eksperymentem lub neuronem w inteligentnej sieci wszechświata. Zresztą co za różnica, choć wolę myśleć, że to my jesteśmy pierwszym inteligentnym życiem w naszej galaktyce. I to my będziemy kształtować nasz wszechświat. Ale wróćmy na Ziemię. Jeżeli ktoś zna historię czy gry, to wie, że władcy, królowie, zawsze planowali podboje. Używali do tego wiedzy naukowców, choćby po to, żeby mieć najlepszą broń. Używali sprytu propagandzistów, żeby skłonić społeczeństwo do pracy na rzecz tych podbojów, czaru kapłanów czy siły policji i wojska dla tłumienia niepokornych. Teraz mamy to samo, tyle że na świecie jest coraz mniej księstw i państwek. Proces koncentracji zachodzi już od tysięcy lat i zaczynamy mieć już niewielu najważniejszych graczy na świecie. Cała reszta będzie podporządkowana interesom tych graczy, czyli podbojowi kosmosu. Co z tego wynika? No niestety szara nuda dla zwykłych ludzi, zmuszanych do coraz większych wyrzeczeń w imię podboju kosmosu, organizowanego przez elitę. Jeżeli nadejdzie moment, że zaczną nas straszyć inwazją obcych, na przykład jakimiś odczytanymi sygnałami,
po to, żeby nas zmusić nas do jeszcze wydajniejszej pracy, będzie to oznaczało, że no lepiej już nie będzie. A jak na teraz możemy próbować się wyrwać z tej nudy? Stawiając na edukację, czyli dając każdemu dostęp do możliwości eksperymentowania i do używania narzędzi. Na przykład takich jak sekwencery DNA czy czytniki fal mózgowych. Bo dzięki obecnej sztucznej inteligencji chyba wszyscy mogą już dostrzec, że obecny system nauki polegający na zmuszaniu ludzi do zapamiętywania nieistotnych informacji i rozwiązywaniu sztampowych zadań już zbankrutował. Jeżeli nie mamy zamiaru skończyć na dnie światowej drabiny społecznej, musimy zacząć bawić się nauką. Tylko wtedy będziemy w stanie budować dla siebie enklawy z własną sztuczną inteligencją, z własnymi projektami, bez nadzoru globalnej pałki i marchewki. I w razie czego, gdyby elitom coś nie wyszło z tą sztuczną inteligencją hodowaną w bunkrach na Marsie, będziemy dzięki tej edukacji mieć na przykład własne statki, żeby stąd uciekać. I to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Do zobaczenia.